Jacek Sasin i jego wielkie projekty, oby nie skazane na porażkę. Co by było, gdyby Suski zastąpił Sasina, a Kurskiego żona Ziobry? Wielki brat czuwa, rząd chce wiedzieć, co oglądamy w telewizji. Macron nie pomógł, Rosja przejmuje francuskie koncerny. O tym m.in. dziś powiemy w telegraficznym skrócie, w skrócie WTS. Niedziela, 22 maja, Maciej Orłoś, zaczynamy. Pod egidą rządu powstaje konkretna oferta tego, co Polska może zaoferować w sprawie powojennej odbudowy Ukrainy. W odbudowę mają być zaangażowane nie tylko spółki Skarbu Państwa, ale także sektor prywatny. Dokument ma zostać przyjęty przez rząd, a następnie przedstawiony władzom w Kijowie. I wszystko to zapowiada się naprawdę dobrze, przyznacie. Mamy udział firm prywatnych, mamy spółki państwowe, mamy rozpisaną i przygotowaną odgórnie strategię. Tylko co z tego wszystkiego, skoro za sterami projektu premier postawił ministra aktywów państwowych Jacka Sasina? Mam takie pytanie. Czy Ukraina nie ma już wystarczająco wielu zmartwień? Czy musimy im jeszcze dokładać Sasina? Sasin, który w dodatku ma teraz na głowie wielką imprezę sportową, Igrzyska Europejskie, które mają się odbyć w Krakowie w przyszłym roku. Od strony rządowej za to wydarzenie odpowiada właśnie pan minister Sasin, co niezbyt dobrze wróży Igrzyskom Europejskim. Choć to jest impreza tak wątpliwej rangi, dziwaczna, omijana przez sportowców z wysokiej półki, że być może Jacek Sasin nic nie jest w stanie popsuć. Chociaż nie, zawsze może być gorzej. Niestety. Przepraszam, ale znowu muszę nawiązać do pana ministra. Otóż nie tylko on ma ręce pełne roboty i nie ma czasu na głupoty. Podobny problem mają prezes wszystkich prezesów Jarosław Kaczyński oraz premier Mateusz Morawiecki. Świadczy o tym fakt, że gotowy odcinek drogi ekspresowej S19 między Kraśnikiem a Niedrzwicą Dużą czekał do soboty na otwarcie i udostępnienie kierowcom, bo prezes i premier nie mieli terminów w swoich kalendarzach, aby przyjechać i go otworzyć. No i jak się okazało, czasu nie znaleźli. W związku z tym w przecięciu wstęgi na fragmencie S19 będącej częścią międzynarodowego szlaku Via Carpatia, który od niedawna nosi imię Lecha Kaczyńskiego, z oficjeli państwowych wziął udział tylko minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Orłoś, znowu muszę się przyczepić. Może kierowcy czekali kilka dni dłużej na otwarcie, ale warto było, bo ta droga ma wielką rangę i ważne, żeby premier i prezes byli obecni. Naprawdę kierowcom nic się nie stało. Brawo, panie prezesie, brawo, panie premierze, brawo, Via Carpatia. Przepraszam, właśnie powiedziałem, że prezesa i premiera w końcu nie było na otwarciu, więc to czekanie było stratą czasu. Ale fakt, przyznaję rację, ta droga jest bardzo ważna i bardzo dobrze, że domknięto wreszcie odcinek Lublin-Rzeszów. Sam będę się cieszył jadąc tą drogą. I tak jeszcze przy okazji zupełnie na marginesie dorzucę, że budowa tego szlaku komunikacyjnego jest w znacznym stopniu finansowana przez Unię Europejską. O nie! Jesteśmy zgubieni. Jak już jesteśmy zanurzeni w oparach komunizmu, to warto wspomnieć o nowej inicjatywie Stowarzyszenia Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza, które planuje przetestować na przynajmniej 5-tysięcznej grupie Polaków działanie tzw. dochodu bezwarunkowego. Nie wiem, czy słyszeliście już o tym koncepcie. To jest tzw. dochód gwarantowany, czyli świadczenie wypłacane każdemu obywatelowi w równej wysokości, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek kryteriów. Na przeprowadzenie tego eksperymentu wybrano region pogranicza polsko-rosyjskiego, który źle wypada pod względem dochodów, ubóstwa, aktywności gospodarczej i bezrobocia. Program ten nie jest naszym rodzimym pomysłem. Już w zeszłym roku podobny eksperyment rozpoczął się w Niemczech, a wkrótce do regionów testujących rozdawanie pieniędzy za darmo dołączy także Katalonia. Warmińsko-mazurska wersja testów dochodów bezwarunkowego nie jest jednak pierwszą tego typu inicjatywą w naszym kraju. Program ten jest już z powodzeniem od lat realizowany wśród polskich polityków partii rządzących. Każda z osób należąca do aktualnie rządzącego obozu otrzymuje stosowne bezwarunkowe synekury w postaci lukratywnych kontraktów państwowych, stanowisk w spółkach Skarbu Państwa czy w ministerstwach i urzędach centralnych. Uczestnicy tego programu są z niego bardzo zadowoleni i nic nie wskazuje na to, aby miał się on wkrótce zakończyć. Wręcz przeciwnie, w ostatnich kilku latach zakres świadczeń znacząco się zwiększył. I znowu to samo, Orłoś. Znowu zamiast się cieszyć, że ludzie dostaną pieniądze na życie, wyżywasz się na politykach Zjednoczonej Prawicy i ich rodzinach.
I oczywiście, jeśli Patty Kotti, przepraszam, pani Patrycja Kotecka-Ziobro, małżonka pana ministra Ziobry, zostanie prezesem Telewizji Polskiej, zastępując prezesa Kurskiego, to też będziesz krytykował, tak? Też będziesz na nie, tak? Proszę mnie nie męczyć takimi pytaniami. To tak jakby pytać, czy jak poseł Suski zastąpi pana Sasina na stanowiskach wicepremiera i ministra aktywów państwowych, to będzie to dobra zmiana. No, czy to nie będzie dobra zmiana? No, błagam. Kolejnym sukcesywnie rozwijanym programem rządowym jest Narodowy Program Inwigilacji Obywateli. Możemy mieć właśnie do czynienia z jego kolejnym rozszerzeniem. Do konsultacji skierowany został bowiem projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych na rok 2023. Z założeń rozporządzenia wynika, że rząd chciałby dowiedzieć się, oprócz tego, co już o nas wie, co oglądamy w naszych domowych telewizorach. Operatorzy będą musieli przekazywać zebrane dane do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Standardowo rządowi nie przeszkadza, że wspomniane rozporządzenie nie ma oparcia w żadnej obowiązującej ustawie. No jakżeż. W sprawie tej swoje wątpliwości zgłosiła Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, zdecydowanie krytykując rząd i wskazując, że pozyskiwanie tych danych przez państwo jest niczym innym jak inwigilacją. A tam od razu inwigilacją, bez przesady. To jest po prostu troska rządu o to, żebyśmy za dużo nie oglądali na przykład TVN-u i na przykład jakichś niemieckich stacji albo lewackich programów. Cieszę się, że WTS nie leci w telewizji, bo mógłbym niechcący narazić widzów na nieprzyjemności. Pamiętajcie, moi drodzy, WTS oglądamy na YouTubie, na Facebooku, udostępniamy, subskrybujemy, obserwujemy, komentujemy, a na patronite.pl patronujemy. Nareszcie są. Komisja Europejska przyznała Polsce ponad 144,5 miliarda euro na pomoc dla uchodźców. To część środków z 248 milionów euro z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji na wsparcie dla 5 krajów, które poniosły największe koszty w związku z falą migracyjną spowodowaną wojną w Ukrainie. Polska dostała największy kawałek, a uzyskane środki może wykorzystać na natychmiastową pomoc, a więc na żywność, transport i zakwaterowanie dla uchodźców. Wspomniane 144 miliony to tylko niewielka część środków, z których Polska może korzystać w celu pomocy uchodźcom. Inne środki pochodzą z przesunięć budżetowych oraz z niewykorzystanych funduszy z budżetu unijnego na poprzednie lata. Polski rząd dostał już nawet podobno zaliczkę w kwocie prawie 0,5 miliarda euro. Pozostałe 152 miliony euro uruchomione mają być niebawem. Także premier Morawiecki przynajmniej na razie może odetchnąć, bo ma zapewnioną kasę na swoje liczne tarcze chroniące Polaków przed działaniami rządu. Orłoś, zamiast się cieszyć z tych pieniędzy, to ty znowu szukasz dziury w całym, znowu krytykujesz, to się robi niesmaczne. Tak, proszę się poskarżyć ministrowi Ziobrze, on na pewno pomoże. Pogłaszczę po głowie może nawet. Dosyć tego, nie ma już wtrącania się dziś do programu, ok? Pora na kącik kulturalny. Antosiu, prosimy bardzo i witamy. Witam! Dziś w kąciku kulturalnym zaczynamy od bardzo smutnej wiadomości. Zmarł Vangelis, słynny grecki kompozytor, najbardziej znany z muzyki do filmów Łowca Androidów czy Zaginiony. Za swoją twórczość artysta doczekał się m.in. Oscara za muzykę do filmu Rydwany Ognia. Muzyk odszedł w francuskim szpitalu w wieku 79 lat. A z dobrych wiadomości prima ballerina Teatru Bolszoj, pani Olga Smirnowa, zdecydowała się odejść z teatru ze względu na rosyjską agresję na Ukrainę. Jak mówi, nigdy się nie spodziewała, że będzie musiała się wstydzić za Rosję. No, jak sądzę, jednak mimo wszystko my tutaj wszyscy się spodziewaliśmy, że w końcu będzie musiała się wstydzić za tę Rosję. No ale wiadomo, to kwestia perspektywy. A tak przy okazji polecam Wam program Witam na kanale Antka, a także jego profil na Instagramie, gdzie zamieszcza dużo ciekawych relacji, choć mógłby moim zdaniem sam częściej się na tym Instagramie pokazywać, ale to już nie chcę się wtrącać. Rosja chyba już straciła nadzieję na to, że ucieknie międzynarodowej izolacji i zatrzyma zachodnie firmy przed ucieczką. Putin postawił więc wszystko na jedną kartę i rozpoczął nacjonalizację majątków zachodnich spółek w Rosji. Na pierwszy ogień poszedł znany francuski producent samochodów Renault. Rosyjskie aktywa koncernu stały się własnością państwa. No zobaczcie, a Emmanuel Macron tak często dzwonił do Putina. Podobno darmowe minuty wykorzystał, wszystkie. Dokupił nawet dodatkowy pakiet abonamentu
abonamentu, mówi się o tym. I co? I nic. A rien. Francuski majątek znacjonalizowano i tyle. Państwowy koncern Avtovaz będzie prowadzić obsługę serwisową samochodów tej marki we własnym zakresie. Pytanie tylko z czego, skoro rosyjski przemysł nawet pralek nie potrafi samodzielnie wyprodukować? Poza nacjonalizacją rosyjskie służby mają też inne sposoby na zagrabianie majątków zachodnich firm. Najlepiej pokazuje to przykład firmy Google. Rzecznik prasowy Google poinformował, że służby przejęły konto bankowe rosyjskiego oddziału Google, uniemożliwiając opłacanie biur, pracowników i dostawców. Co za tym idzie, amerykański koncern internetowy postanowił ogłosić w Rosji upadłość i zakończyć tam swoją działalność. Dotychczasowi pracownicy Google są przenoszeni do innych krajów, gdzie będą kontynuować pracę dla tej firmy. Spora ich część trafiła do Dubaju. Szacuje się, że sam proces upadłości Google w Rosji przebiegnie nadzwyczaj ekspresowo, gdyż jest to w interesie reżimu. Kiedy zakończy się proces upadłości Putina et consortes? Niestety nie wiemy, oby jak najszybciej. To tym razem wszystko w WTS-ie kolejny już w czwartek. Trzymajcie się, cześć!